stoi biedny, zapomniany. Jest to skuter dwusuwowy z silnikiem od Yamaha Neos. Będziemy dzisiaj wymieniać cylinder i robili z 50 70. Trzeba tutaj zrobić remont ewidentnie. No i trochę go ogarnąć, bo jak widać, no trochę stał. Także lecimy. Więc tak, na początek przygotowałem sobie stanowisko. Tutaj ułożyłem wszystkie części, klucze, jeszcze raz klucze i jakiś tam bałagan. I ogólnie tak się prezentuje moje stanowisko. No i będziemy przechodzić do operacji. W pierwszej kolejności zdejmiemy tutaj kuferek cały, a później zajmiemy się tłumikiem. Lecimy. Odkręcamy wydech od cylindra. Następnie mocowanie wydechu. I voilà, wydech zdjęty. W następnej kolejności będziemy odkręcać linki oraz zdejmiemy wężyk od paliwa, od gaźnika. I go tutaj zawiesimy, żeby nie przeszkadzał. Wyjmujemy iglicę. Hop. Hopsa. Oraz zdejmujemy filtr. Dobra, poszło. Zdejmujemy kabel od świecy. Ops. Oraz odpinamy całą elektrykę. Opsa. Wszystko, co jest podłączone do silnika, ponieważ będziemy silnik wyciągać. Więc jedną ręką to nie tak łatwo, ale ogarniemy sobie. Ops. I zapłon. Kabel od zapłonu. Dobra. Poszło. Więc jak już mamy wszystkie linki zdjęte i odpięte przewody paliwowe oraz gaźnik luźno, możemy zabrać się do wykręcania silnika. Silnik siedzi na takiej sztycy i trzeba ją po prostu wykręcić i wyjąć. I najlepiej sobie coś pod skuter podstawić, bo będzie całkowicie silnik wyjęty. Także idę coś skołować pod spód i będziemy odkręcać. Siedzi. Teraz jak tu jestem, wykręcę amortyzator. I dodatkowo linkę hamulca. Ok, teraz zajmiemy się wyjęciem silnika.
i wyjmujemy iglicę. Hopsa. I wyjeżdżamy z silnikiem. Hopsa. Mamy silnik wyjęty. Tak to się prezentuje. No i dobrze, teraz go trochę ogarniemy. No i tak to wygląda. Zanim zabierzemy się za demontaż cylindra i głowicy, wyjmiemy sobie gaźnik, też go troszkę ogarniemy, umyjemy go w benzynie i dodatkowo zajmiemy się trochę tym brudem tutaj dookoła, żeby po prostu nic nam nie wpadło do silnika. Więc gaźnik. Gaźnik zdemontowany. Jak widać syf jak nie wiem. Tutaj sobie zapchamy czymś i będziemy go czyścić. Tak z grubsza. Dobra, bierzemy klucz 10 i delikatnie po skosie hops, luzujemy śruby, hopsa, wyjmujemy łobuza, hop. O, jeszcze trochę nagaru się zebrało. Nie wiem, czy widać. No i wyjmujemy cylek. Hops. O, cylinder w dobrym stanie. To jest 50. Jak widać, jeszcze będzie działał. Porównajmy sobie średnicę. To jest 50, a to 70. Jak widać, jest różnica. I dobra, teraz tak. Bierzemy sobie jakąś szmatę. Przynajmniej to jest mój sposób. Oczywiście każdy robi jak chce, ale ja sobie tą szmatę wkładam pomiędzy korbowód a tłok. Ponieważ będziemy teraz zdejmować tą zaślepkę sprężynową, która jest tutaj. Może ostrość złapę. I o to chodzi, żeby ona nam nie wpadła gdzieś tam do silnika. A ona się trzyma dość solidnie, więc może po prostu wyskoczyć. No ale wyszła elegancko. Z drugiej strony wypychamy stworzeń. No i wyjmujemy stworzeń. Hop. I zdejmujemy tłok. Oryginalny od Yamahy. Widać, że w dobrym stanie ogólnie. Więc zostawimy go sobie na pamiątkę. Teraz zajmiemy się założeniem pierścieni.
Pamiętajcie, żeby odpowiednio zakładać pierścienie. Pierw sobie robimy przymiarkę. Tutaj mamy zamki. No i musi ładnie pierścień wchodzić na zamek. Dostaliśmy taki drucik. Być może po to, żeby sobie łatwo go założyć. Spróbujemy na ten drucik to zrobić. Może będzie łatwiej. No, drucik spisał się jak najbardziej. Jeden pierścionek mamy założony, mam nadzieję, że dobrze to widzieliście. I lecimy z drugim. Zamek jest na górze. No i wkładamy. No i wskoczył. Udało się założyć pierścienie. Teraz to trochę przesmarujemy. Zanim przesmarujemy, jeszcze jedna rzecz. A mianowicie trzeba założyć z jednej strony tą zaślepkę sprężynową na tłok. Ja sobie zakładam akurat z lewej strony. No i to jest taka kwestia, że dobrze mieć takie właśnie szczypce z zaokrągloną końcówką, cienkie. Wtedy jest łatwiej to włożyć, nie? Zobaczcie. Cyk i siedzi. Elegancja. Tutaj obkręcamy trochę, sprawdzamy, czy siedzi ciasno, czy nie wyskoczy. To jest najważniejszy moment. Jak kliknie, to znaczy, że jest ok. Patrzymy na krawędzie, wszystko siedzi. Piękna sprawa. Dobra, teraz weźmiemy sobie trochę oleju do dwusuwa i to wszystko nasmarujemy. Pierścienie wokół i tak dalej. Przejedźmy tam kilka razy, lepiej więcej smaru niż za mało. Dobra, teraz zakładamy łożysko igiełkowe. Oczywiście je nasmarowałem wcześniej. Pamiętajcie, żeby tłok w dwusuwie zakładać zawsze strzałką w dół, w stronę wydechu. Wkładamy stworzeń, hops. Dobra, stworzeń siedzi. Ok, teraz z programu, czyli właśnie to jest zapinka i tutaj trzeba się trochę pobawić z tym. O, siedzi. Musi kliknąć. Najlepiej, żeby ją obkręcić swobodnie. To znaczy, że jest ok.
Pokażę wam z bliska. No dobra, siedzi cała. Więc tłok już mamy założony, zabezpieczenia też są. Smarujemy. Wszystko elegancko. Nie ma co żydzić oleju. Lepiej więcej jak za mało. Ok. Wyjmujemy naszą zabezpieczającą szmatę. Cylinder w środku też sobie nasmarujemy. Porządnie. Dobra, i przystępujemy do założenia cylindra. Tłok mamy strzałką w dół, wydech do dołu idzie. Najeżdżamy sobie tutaj wstępnie. Ustawiamy pierścienie. Pamiętajcie, że pierścienie muszą wskoczyć na ząbki. Więc trzeba je tutaj docisnąć trochę. Wjeżdżamy sobie powoli cylindrem. Dociskamy pierścienie. Staramy się to robić delikatnie, jak najbardziej. Nic siłowo, to powinno wszystko spasować się i wejść. Drugi zamek. Hop. Dobra. I ok. Niech się przesmaruje trochę. I mamy założony cylinder. Teraz wlatuje, no pokażę może tak trochę tutaj pod kątem. Aluminiowa uszczelka. Oczywiście staramy się wszystko delikatnie robić, z wyczuciem, żeby tego po prostu nie uszkodzić i nie pogiąć. Wszystko musi ładnie pasować do siebie i nic na siłę. Pamiętajcie, na siłę to tylko trening siłowy się robi. Dobra. I na koniec montujemy naszą głowicę. Piękna nówka sztuka, też ją nasmarujemy. I siedzi. Teraz będziemy dokręcać śruby. Taka mała uwaga przy dokręcaniu śrub. Robimy to zwykle po skosie. Przynajmniej przyłapujemy po skosie i później po drugim skosie i sobie tak lecimy. Zaraz wam pokażę. To sobie nakręcę tutaj. Pierw sobie przyłapujemy. Później. Jak sobie przyłapaliśmy, to tutaj po skosie sobie dociągamy trochę. Raz jedną stronę, raz drugą. Nie dokręcamy do końca, tylko lecimy drugą stronę. Wszystko ma się nam ładnie ułożyć.
Wam pokażę taki patent. Wlałem sobie troszkę benzynki z olejem do koreczka. Biorę go do strzykawki, napełniam strzykawę. Hop. I wstrzykuję bezpośrednio do cylindra. Hopsa. I teraz przykręcam świecę. Dlaczego to robię? Robię to z tego względu, że nie mam rozrusznika, a zanim z gaźnika przypłynie benzyna do cylindra, to będę się męczył z odpaleniem. A w taki sposób sobie ułatwiam sprawę. Więc przykręcimy świeczkę. Ops. Okej. Dobra. Teraz montujemy gaźnik z powrotem. Żeby nie było w komentarzach, trochę go wyczyścimy. Mam taki zmywacz. Dostałem w prezencie, zobaczymy co to jest w ogóle. Teraz bierzemy się za wkładanie silnika z powrotem na miejsce. No i tak jak rozkręcaliśmy, tak będziemy wszystko skręcać. I tutaj mam, proszę bardzo, nadzór mechanika. Kabelki już podpiąłem. No i teraz tak jak zdejmowaliśmy, tak zakładamy tłumik. Spinam wszystko do końca. No i niebawem będzie próba odpalenia. Widzieliście jak rozkładam, także możecie sobie przewinąć i zobaczyć po prostu jak złożyć po kolei. A ja tutaj już troszeczkę szybciej przyspieszę robotę i niedługo Wam pokażę efekt końcowy. No dobra, tłumik założony, gaźnik, kabelki powpinane. No wiadomo, jeszcze trzeba będzie go wyczyścić. O, dzień dobry Pani. Trzeba będzie go wyczyścić, troszeczkę ogarnąć, ale zaraz wlewamy benzynę i zobaczymy, czy to w ogóle odpali. Także no lecimy dalej, lecimy z tematem. Oczywiście w przypadku docierania silnika, jak jest nowy cylinder, stosunek oleju do benzyny to jest 1 do 20. Czyli
Na 1 litr benzyny 20 ml oleju. I co? Próbujemy odpalić sprzęta. Pierwsze odpalenie. O, i zgasło. Trzeba będzie na pewno wyregulować gaźnik. Jeszcze raz lecimy. Jak widać, naprawa się udała. Niech sobie pochodzi trochę. No i biorę się za czyszczenie, bo jest brudasek. A potem przejażdżka. Także sukces.